Architektura holenderska jest znana z dwóch rzeczy. Z jednej strony mamy śmiałe, brawurowe, bardzo odważne pomysły, ale z drugiej strony nastawienie na użyteczność budynków. Teraz jesteśmy w Spijkenisse. Jeśli ta nazwa Wam nic nie mówi, to słusznie, bo ja też jeszcze niedawno w ogóle o tym miejscu nic nie wiedziałem. To jest niewielkie miasto na przedmieściu Rotterdamu. Pewnie z własnej woli sam bym tu nigdy nie przyjechał, ale Natalia namówiła mnie, żebyśmy tu przyjechali i uparła się, że koniecznie musimy zrobić odcinek o tym budynku. To jest Böckenberg, czyli dosłownie Góra Książek. Biblioteka otwarta w 2012 roku zrealizowana według projektu światowej sławy pracowni MVRDV. Architekci chcieli w tym budynku stworzyć architektoniczną reklamę kultury słowa, reklamę czytania. Zobaczmy, czy im się udało. Przyjrzyjmy się Böckenberg bliżej. No, muszę przyznać, że po 2 godzinach lotu, ponad godzinie w pociągu i godzinie w podmiejskiej kolejce czuję się trochę rozczarowany. Budynek nie wygląda tak, jak na tych wszystkich wypasionych zdjęciach w internecie. Pogoda jest taka sobie, a to jest wielka szklana stodoła. Wygląda trochę ciężkawo i topornie. Jednak tak jak nie ocenia się książki po okładce, tak ja postanowiłem nie oceniać góry książek po zewnętrznej skorupie. Ponieważ sens tego budynku, czyli właśnie Góra Książek, kryje się w środku. Wewnętrzna struktura została zaprojektowana jak piramida schodkowa albo zigurat. Powierzchnia kolejnych pięter jest coraz mniejsza i razem tworzą taką stopniowo zwężającą się budowlę. Te piętra są połączone za pomocą schodów rozmieszczonych w różnych miejscach. Całość przekryta jest szklanym dachem o bardzo prostej formie, którego konstrukcję wykonano z drewna. Ta nazwa, Góra Książek, jest całkowicie zasłużona. Ja mam wrażenie, będąc tutaj, jakby to było tak, żebym wziął wszystkie moje regały z książkami i ustawił je na takiej kupie w salonie. Bo faktycznie tutaj wrażenie, jakie się ma, kiedy się wejdzie, to nie jest takie, że jest się w jakiejś doniosłej instytucji publicznej, że w domu kultury, który ma tą kulturą onieśmielać. Nie, ja tu się czuję jak w salonie czy w pokoju dziennym dobrego przyjaciela, który po prostu lubi oglądać swoje książki, lubi pokazywać innym te książki i zaprasza, żeby jego przyjaciele, którzy go odwiedzają, z tych książek korzystali. Wszystkie ściany tej wewnętrznej struktury, tego ziguratu czy tej piramidy schodkowej są pokryte regałami, na których te książki sobie stoją. No i właśnie jest tak, jakbym przyszedł do kogoś w odwiedziny. Do tego ten pomysł, żeby chodzić po tej górze, jest czymś bardzo przewrotnym w Holandii, która przecież jest zupełnie płaskim krajem i w której gór generalnie nie ma. A tutaj pomysł jest taki, żeby doświadczać tego budynku, chodząc po nim, wspinając się i odkrywając coraz to nowe wnętrza, a do tego odkrywając tak naprawdę najprostsze i najbardziej oczywiste materiały, z jakich on jest zbudowany. Chodzimy po ceglanej posadce, te ściany są ceglane, takie ciepłe elementy pojawiają się jako regały, nad nami to drewniane zadaszenie. No to nie jest właśnie instytucja. To jest miejsce, do którego chce się przyjść. Spacer po tym miejscu to jest co chwila jakaś niespodzianka. Teraz ciasno i są jakieś popiersia, ale już kilka kroków dalej otwiera się wielka, jasna przestrzeń, w której może być uruchomiona kawiarnia albo mogą odbywać się spotkania z pisarzami. No ale właśnie, ta przestrzeń jest wielka i jasna i w ogóle całe to wnętrze jest skąpane w świetle. Jest tak, jakbyśmy prawie że byli na zewnątrz, tylko chronieni przed deszczem dzięki temu dachowi. No ale książki i światło słoneczne to nie są rzeczy, które lubią współistnieć, ponieważ światło szkodzi książkom i generalnie w bibliotekach, gdzie przechowuje się książki, które są delikatne, unika się takich wielkich, jasnych przestrzeni, no bo właśnie, żeby chronić zbiory. Ale ta biblioteka nie została pomyślana jako miejsce, w którym książki mają być przechowywane na zawsze. I to nie jest biblioteka, w której jakieś są inkunabuły chronione przed wpływem żywiołów. Tutaj założenie jest takie, że to ma być miejsce, które ma żyć, gdzie ludzie mają korzystać z tych książek, zużywać je i co 5 lat ten księgozbiór ma być wymieniany. A zatem te książki nie zdążą się zniszczyć od światła, ponieważ one zostaną po prostu wyczytane, zużyte przez ludzi, którzy z nich korzystają. I dzięki temu założeniu można było stworzyć takie przestrzenie, gdzie światło, książki współistnieją i mają się świetnie.
To miejsce to jest coś więcej niż po prostu biblioteka, a nawet dom kultury. To zostało wymyślone jako taki ośrodek, centrum lokalnej społeczności. No ale żeby ci ludzie, którzy tu mieszkają, poczuli, że to jest faktycznie ich miejsce, ich centrum, coś, z czego mogą być dumni i z czym mogą się identyfikować, no to raz, to musiało być postawione w miejscu łatwo dostępnym, więc jest w środku miasta, przy lokalnym ryneczku, gdzie teraz odbywa się targ. Ponieważ jest całkowicie przeszklone, no to ten kontakt z wnętrzem jest bardzo łatwy i czytelny. I teraz można sobie siedzieć tutaj i wyglądać przez okno albo być w środku, i tak jakbyśmy trochę byli na ulicy, a trochę wewnątrz budynku. No i jest tutaj taka niezobowiązująca atmosfera. Teraz jesteśmy w części kawiarnianej i nic nie stoi na przeszkodzie, żebym wziął sobie książkę z półki, po prostu zaczął tutaj czytać jak w kawiarni, odłożył jakąś inną albo poszedł do jakiegoś bardziej osłoniętego miejsca. Nie ma tutaj wypełniania rewersów i czekania w kolejce, aż coś zostanie przyniesione z magazynu, ponieważ chodzi o to, żeby dostęp do książki, dostęp do kultury i do kultury słowa był jak najprostszy i żeby każdy poczuł się tutaj jak u siebie. Naszym zdaniem w Polsce brakuje właśnie takich instytucji jak Góra Książek, które pokazują, że książka to nie jest jakaś intelektualna rozrywka dla elit, ale coś, co może pomóc każdemu człowiekowi każdego dnia. Coś, co może być fajną, rozrywkową, wzbogacającą życie częścią dnia codziennego. W ostatnich latach zbudowaliśmy w Polsce wspaniałe, nowe, wielkie instytucje kultury. Mamy piękne filharmonie, nowe teatry, obezwładniające muzea, czyli mamy dużo instytucji kultury od święta. Moim zdaniem teraz trzeba postawić na kulturę na co dzień. A to jest przykład, że coś takiego trzeba, można zrobić i to może wspaniale działać. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij poniżej, aby zobaczyć inny film o budynkach, które powstały według projektów pracowni MVRDV i kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję, do zobaczenia.